Dzień dobry kochani, witam Was w najnowszym vlogu na kanale. Michał, mam swój układ. Zakończyliśmy naszą imprezę. Już Wam się tłumaczę z mojego stroju, ale najpierw powiem Wam, że właśnie przyjechaliśmy prosto z gór, spod Lassen Volcanic National Park do Reading i totalnie szczerze mówiąc spodziewałam się jakiegoś takiego super małego miasteczka, a okazało się, że mieszka tutaj 90 000 ludzi, więc no, zdecydowanie do małych nie należy. Reading jest znane z tego, że jest najbardziej słonecznym miastem w całej Kalifornii i tak naprawdę jednym z takich top najbardziej słonecznych miast w całych Stanach Zjednoczonych. I my tutaj dzisiaj jesteśmy, a za 2 dni ma być deszczowo, bardzo deszczowo, także nasze szczęście takie. Jakoś tak zawsze przywołamy deszcz, jak nie na pustyni, to w najbardziej słonecznym miejscu w kraju. Według statystyk średnia dni słonecznych w roku to 249. Mogłabym tutaj mieszkać. A tak poza tym, chyba takim najbardziej słonecznym miastem w Stanach Zjednoczonych jest Yuma, Arizona albo Phoenix. Albo prawdopodobnie oba te dwa gdzieś są na szczycie listy. A przyjechaliśmy tutaj specjalnie po to, ponieważ właśnie dzisiaj, właśnie w Reading odbywa się oficjalne rozpoczęcie Reading Rodeo, które sięga historią do 1948 roku. Jest to 77. edycja tego festiwalu. I przez kilka najbliższych dni będzie się odbywać masa różnych rzeczy, takie jak tańce, pikniki, jarmarki, koncerty, muzyka na żywo, a na koniec za 7 dni odbędzie się rodeo. A nie jest to zwykłe rodeo, ze względu na to, że to wydarzenie należy do PRCA, czyli Professional Rodeo Cowboys Association i ze względu na to w tym rodeo będą brali udział najlepsi sportowcy z całego kraju. Rodeo chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, ale będzie się odbywało ujeżdżanie byków, jazda na koniu bez siodła, jazda na koniu z siodłem, wiązanie celaka, wyścig wokół beczek oraz mastin bastin, czyli dla najmłodszych ujeżdżanie owieczek. I z tego co się orientuję, to będzie się to odbywało również dzisiaj. No i to wszystko chyba tłumaczy moje ubranko, prawda? Udajemy dzisiaj kowboi po prostu. Ja wytarmosiłem moją koszulę, której nigdy nie noszę, no ale to jest chyba najlepsza okazja. Chyba pierwszy raz na tym kanale zobaczycie outfit of the day, czyli to, w co Anita jest ubrana. Mam na sobie sukienkę, którą kiedyś w Polsce kupiłam właśnie z myślą o tym, że będę mogła ją założyć do moich Blandstonów i będzie tak kowbojsko. No i dzisiaj po prostu nie będzie lepszej okazji, nie? Także sukienka jest z H&M-u, buciki Blandstony. Pod spodem mam spodenki, w razie czego. A na głowie kapelusz od na oko. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Ja jestem w gotowości. Generalnie planowałam dzisiaj ubrać moją kurteczkę kowbojską, wiecie którą? Ale są 32 stopnie. Tomasz obiecywał mi chłodniejszą pogodę. Na razie nie ma jej w prognozie. Ja też mam zrobić outfit of the day? Możesz. Tak, spodenki z Polski, nie pamiętam z jakiego sklepu, w galerii handlowej w Rzeszowie, buty Blandstony, skarpetki z Rosza, koszula, nie pamiętam też skąd kupiłem, zapinana na guziczki, jest mi w niej cholernie gorąco. Dobra, ruszamy w drogę, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje ciekawego. A, jeszcze będę miał czapeczkę ze sklepu Anita W. Właśnie kupiliśmy sobie bilety, ale nie są to bilety wstępu, ponieważ wejście jest tutaj darmowe, ale za $37 można sobie kupić obiad. Można wejść nie kupując tego za darmo, ale jak to kupicie, to zjecie pysznego stejka prawdopodobnie. Dotarliśmy. Aktualnie znajdujemy się dosłownie w centrum tej areny, na której będzie odbywało się rodeo. No i pierwsze co tu widzę, to masa stołów pod daszkiem. Będzie się działo, w sensie będzie dużo jedzenia. Jest jakaś scena, na której pan przygotowuje sprzęt, a na samym końcu od głównego wejścia odbywa się mastin bastin. Mastin bastin chyba No właśnie tak. nie pamiętam jak to się wymawia. Chciałem tylko powiedzieć, że jest to jedno takie wydarzenie i kupuję kapelusz kowbojski. Koniecznie. Po co? Żebym mógł wchodzić na takie wydarzenie i czuć się jak cowboy. Koszula Cię uprawnia do bycia tutaj. Tutaj są te klatki, z których normalnie na rodeo są wypuszczane byki oraz konie, a aktualnie znajdują się tutaj baranki. Hello.
Przez cały czas źle wypowiadam nazwę tej konkurencji. Chodzi oczywiście o Mutton Bastin i jest to konkurencja, w której biorą udział dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Generalnie chodzi o to, żeby waga dziecka nie przekraczała 30 kg i ich zadaniem jest ujeżdżanie owiec, niczym kowboje ujeżdżają byki czy konie. Mogliśmy zaobserwować, jak dzieciaki przygotowują się do startów. Każde z nich startuje pojedynczo, jeden za drugim. Zwycięża to dziecko, które utrzyma się na owcy najdłużej albo przejedzie na niej najdalej bez spadnięcia. Właśnie powiedziałam, że dziewczynka przyjechała na baranie najdalej, po czym wyjechał chłopczyk i dojechał do samego końca, także... Nice job, Audrey. Nice job. Oh, Avery, nice job. Jameson Aerosmith. Here we go, Jameson. Nice job. Hang on. There we go. There we go. Nie wiem, jakie mam do tego podejście. Wszyscy się dobrze bawią, szczególnie dzieci i ich rodzice i wszyscy, którzy to oglądają. A wiecie, kto się bawi najgorzej? Te barany. One są tak zdezorientowane i później jak to dziecko z nich spadnie, to uciekają gdzieś w bok i robią pod siebie siku albo kupę. Nice job. Straszny chaos tutaj panuje. Weszliśmy w momencie, kiedy zaczęło się Mutton Bastin. W tym momencie, kiedy zakończyło się ta pierwsza część, to wszyscy ruszyli po stejka, ale to po prostu taka kolejka, że absolutnie my tam nie stajemy, tylko poczekamy po prostu, jak rozpoczną się następne zawody, żeby zrobiło się troszkę luźniej. Chcemy sobie kupić piwko, bo jest taki upał, że no aż nie mogę uwierzyć, ale Tomek musiał się wrócić do samochodu po ID, po dowód osobisty, bo musimy sobie kupić tokeny. Okazuje się, że w cenie tego biletu za $40 za osobę nie ma napoju, także musimy sobie kupić token. Token kosztuje $7 od jednego napoju, także zaraz to zrobimy. Co myślisz o Mutton Bastin? Mutton Bastin? Nie wiem, nie próbowałem nigdy. Co myślisz o barankach? Kurde, to jest dziki zachód. Nie mogę nic myśleć. To jest ich świat, ich wydarzenia, ich tradycje, więc po prostu nic nie myślę. Obserwuję. Nie oceniam. Ale szczerą mam nadzieję, że poza ujeżdżaniem baranów i jedzeniem coś tutaj się będzie działo ciekawego. Czy wiedzieliście, że w samym USA w 2023 roku FBI odnotowało prawie 1 milion zgłoszeń o cyberprzestępstwach i było to o 10% więcej niż poprzedniego roku. Ciągłe łączenie się z publicznymi sieciami Wi-Fi może być dla nas ryzykowne, a że żyjemy w czasach, kiedy wszyscy robimy zakupy online, korzystamy z bankowości online i używamy internetu do przeróżnych innych spraw, to oznacza, że dotyczy to nas wszystkich. Na szczęście jest na to jedno bardzo proste i niedrogie rozwiązanie. Surfshark VPN, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Surfshark to aplikacja oraz wtyczka do Twojej przeglądarki, która za jednym kliknięciem myszy umożliwia Ci wirtualną zmianę lokalizacji, przy okazji gwarantując Ci prywatność oraz anonimowość. Podróżując na przykład po Albanii, Surfshark VPN maskuje Twój ślad i sprawia, że wygląda, jakbyś był w Tajlandii, w USA czy w jakimkolwiek innym miejscu wybranym przez Ciebie. To ukrywa Twoje działania i utrudnia potencjalnym złodziejom dostęp do Twoich danych. Dodatkowo Surfshark posiada takie funkcje jak na przykład antywirus, który uchroni Twoje urządzenia przed wirusami, alert, który ostrzeże Cię, kiedy Twoje dane wyciekną, chroni on też Twoje karty kredytowe oraz sprawdza, czy Twoje hasła są bezpieczne, Search, który pozwoli Ci na przebywanie w internecie bez pozostawiania śladu cyfrowego oraz alternatywne ID, które tworzy nową, losową tożsamość wraz z e-mailem i to pozwala Ci chronić swoje własne, prawdziwe dane. Może nie wszystkie z tych funkcji wydają Ci się absolutnie niezbędne, ale według mnie, biorąc pod uwagę ilość czasu spędzanego w internecie i wrażliwość danych, jakie tam udostępniamy, posiadanie VPN-u to podstawa. Poza tym Surfshark VPN to nie tylko bezpieczeństwo, jest to również rozrywka, ponieważ daje on dostęp do niedostępnych geograficznie treści. I my dzięki temu na przykład mogliśmy oglądać tegoroczną Eurowizję i możemy również oglądać żużel. A wiecie, że my co roku musimy być na bieżąco z dokonaniami z Marzlika. I na koniec to, co najlepsze w Surfsharku i to, o czym wspominam za każdym razem. Po pierwsze, dają 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziecie zadowoleni z ich serwisu. A po drugie, wykupując jedną subskrypcję, możecie się nią podzielić ze wszystkimi. Halo, słychać mnie? Ze wszystkimi
Link znajdziecie w opisie tego filmu, a korzystając z kodu rabatowego ANITAW otrzymacie 4 miesiące za darmo. 4 miesiące. Zachęcam do używania. Dziękujemy. Wracamy do filmu. Kolejka generalnie nie zmniejszyła się w ogóle. Znaczy, nie wiem czy zauważyłaś, ale ta kolejka jest 2 razy większa w tym momencie. Już jest tam. Cały czas tam była. Tam była? Tutaj jest namiot, pod którym znajduje się prawdopodobnie 20 wolontariuszy, którzy nakładają to jedzonko, a za namiotem znajdują się grille, gdzie są smażone czy pieczone stejeczki. Jestem ostatni w kolejce i mam nadzieję, że nie zabraknie do nas. Bo już nie jestem ostatni. Jednak stanęliśmy w kolejce. Idzie w miarę szybko, ale nie mogę po prostu uwierzyć, jak jest gorąco. I wszyscy ludzie, którzy stoją w tej kolejce, zajmowali sobie miejsca pod namiotami. Po prostu przechylają tak krzesła, opierają je o stoły i to znaczy, że miejsce jest zarezerwowane. Także nie tylko nam jest gorąco. I my teraz, przechodząc koło wszystkich ludzi, możemy się nawąchać i naoglądać ich stejeczków. Głodny? Ładne, tylko to słońce dzikiego zachodu. Masakra jakaś. No, jest strasznie. Hello, thank you, thank you. No dobra, w końcu mamy nasze jedzonko. Wystaliśmy w tej kolejce jakieś 15 minut i ja się dosłownie rozpływam, ale to nic. W końcu usiedliśmy, nawet znaleźliśmy miejsce w cieniu i Tomek poszedł gdzieś tam po piwko. Musieliśmy stanąć w kolejce po tokeny i po pieczątkę, sprawdzili nasze ID. Zapłaciliśmy w sumie $14 za same tokeny i zabieramy się do jedzonka. Już Wam pokazuję, co mamy na talerzu. Kosztowało nas to $35 za osobę, także wydaje mi się, że nie jest to jakaś wysoka cena za taki posiłek. Jeszcze zobaczymy, jak będzie smakował. Więc ogromny stek przede wszystkim, do tego pieczony ziemniak. Liście, to są dosłownie liście, kawałki kapusty oraz marchewki. Mieliśmy do wyboru albo ranch, albo Italian, włoski sosik, także możemy sobie polać. Do tego jest fasolka z bekonem. Panie się śmiały, że dostałam bardzo dużo bekonu. I taki chlebek z masełkiem czosnkowym, podejrzewam, w sensie bagietka. Co? Nic, nie było piany? Nie. O. Mamy piwko mango. Nasze ulubione, mango cart. Mój kapelusz stał się statywem na kamery, bo nie wzięliśmy statywu. Ale właśnie jemy, znaczy próbujemy jeść. Mamy koło siebie ludzi, z którymi się zapoznaliśmy i właśnie nam polecają różne miejsca tutaj w okolicy i opowiadamy im historię naszego życia. Tak, ale i najciekawsze było to, że zapytali się nas, czy jesteśmy z Brazylii. Tego jeszcze nie było. Jak rozmawialiśmy między sobą, to oni próbowali ocenić, skąd jesteśmy i obstawiali Brazylię oraz Portugalię, tak. Także jak jedzenie, bo ja jeszcze... No steak to taki najwyższych lotów nie jest, jest dość tłusty, jest na mój gust troszeczkę za mocno zrobiony, taki dobry kapeć. Dobry kapeć. Tak, bo nie jest to strasznie gumowy. Ziemniaczek za to dobry, ale to tylko dlatego, że dawno nie jedliśmy, nie? Jak na takie wysmażenie stejka, to jest w miarę taki miękki i w miarę soczysty jeszcze. Pogoda się trochę uspokaja, zaczął wiać wiaterek i słońce zaszło za drzewo. Na szczęście. Ja byłam bliska śmierci. Do you want to say hi? No. Is it recording or is it a picture? No it's recording. Recording? Okay. Yeah. 3, 2, 1. Hey! Welcome to Reading! Justin J. Brown. Glad you guys made it out to the rodeo. Saw some mutton busting. Got to eat a good steak. Hope you guys had a good time. We'll catch you later. I'll catch you in 2 and 2. Yeah. You should have a YouTube channel. You're good at it. I used to do some stuff. Okay. Moi drodzy, znaleźliśmy kolegów przy stole i przez to cały czas rozmawialiśmy praktycznie o wszystkim, o polityce, o religii, o kurczakach, o jajkach, o Stanach, o Polsce. No, dosłownie każdy temat przerobiliśmy i troszeczkę się już tutaj uspokoiło, ale za to na scenę wyszła jakaś grupa i zaczyna się muzyka na żywo. Także mam nadzieję, że coś jeszcze ciekawego się będzie działo, bo ten Mastin Bastin się zakończył, wszyscy pojedli, popili i czekamy na następną atrakcję. Będziemy Was informować na bieżąco. Strawberry wine, yeah,
You're always warm as a glass of brandy. Honey, I'll stay stoned on your loving all the time. You're as blue as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Więcej okazji nie będę miała do noszenia kapelusza. Chociaż tak naprawdę nie potrzeba okazji do noszenia kapelusza, nie? Teoretycznie, praktycznie. Wyszliśmy z festiwalu, żeby przynieść jedzenie do lodówki i je włożyć. W ogóle oczywiście nie byli przygotowani na to i mieli folię aluminiową, można było sobie wszystko fajnie zapakować, także jest szansa, że coś z tym stejkiem zrobimy. Poza tym zaczął się koncert. Jest muzyka na żywo, część ludzi sobie siedzi przy stoliczkach, część ludzi tańczy. Tańczył ten taki, wiecie, teksański taniec, o którym ja marzę, żeby się go nauczyć od 3 lat chyba. Ale jakoś mi nie wychodzi, bo prawdopodobnie nie podejmuję kroków w tym kierunku. Ale tak myślimy, żeby jeszcze tam pójść na chwilkę, przejść się, zobaczyć co się dzieje i ewentualnie ruszyć w drogę, bo chcielibyśmy dojechać na fajną miejscówkę, zanim zajdzie słońce. Started drinking and got real tight. I blew each and all of my friends. Felt so good, I had to bowl again. I said, hey, bartender, hey, looky here. Drop me 1, drop me 2, drop me 3 more glasses of beer. You can be down the drink with me. I said, hey, bartender, hey, looky here. Drop me 1, drop me 2, drop me 3 more glasses of beer. That's right. So much fun. I didn't know it was 1:30. Turned around, just one more. Looked at the clock and it was 4:30. I said, hey, bartender, hey, looky here. Drop me 1, drop me 2, drop me 3 more glasses of beer. When the jukebox plays everything began to sway. I turned around and heard. Zakończyliśmy naszą imprezę na dzisiaj. Idziemy do domu i ruszamy w drogę i widzimy się z Wami albo na miejscu, albo jutro rano, dobra? Trzymajcie kciuki tylko... Co? Kciuki, żebyśmy dojechali o świetle jeszcze i żeby była świetle? dla nas miejscówka. Tak. Zanim zajdzie słońce. Ahoj, Ahoj. howdy. Howdy, you all. Ahoj to na morzu. You all. Kochani, udało nam się dojechać. Jak widzicie, jest jeszcze jasno, prawie pełnia księżyca i znajdujemy się właśnie nad jeziorem Shasta, które leży na rzece Sacramento. Nie leży. To jezioro się znajduje na rzece Sacramento. Ciężka droga, bardzo ciężka droga. Tak naprawdę dawno taką nie jechaliśmy od czasów Meksyku. Ale na szczęście wjechaliśmy, znaleźliśmy wolną miejscówkę i zostaniemy tutaj na noc, może nawet na 2 noce, zobaczymy. Na razie musimy się troszeczkę wyrównać, bo jesteśmy tak na takim spadku i tak będziemy prawdopodobnie musieli spać głowami w drugą stronę niż robimy to zazwyczaj, ale Tomek prawdopodobnie wyrówna na tyle dobrze, na ile będzie umiał i włączamy sobie UFC, ponieważ dzisiaj jest sobota
i oglądamy i chillujemy już. Generalnie jestem z nas bardzo, bardzo dumna, ponieważ dzisiaj wstaliśmy i oboje stwierdziliśmy, że bardzo, ale to bardzo nie chce nam się jechać na to wydarzenie, że fajnie by było, że to jest coś ciekawego do pokazania i tak dalej, ale po prostu strasznie nam nic się nie chciało, ale spięliśmy się, no i jak widzieliście, pojechaliśmy, także na plus. Tomek już wyrównał, widzę. Także na ten moment się wyłączamy, my idziemy się zrelaksować, wychillować, przebrać, umyć, posprzątać w autobusie, a z Wami widzimy się już w świetle dziennym. Do zobaczenia. Krzywo dalej jest za cholera. Tak? No i fajnie zapach. Dzień dobry. Dzisiaj się dzieją drastyczne rzeczy, w sensie ruszamy w drogę, ale chciałam Wam powiedzieć ciekawostkę. Ostatnio w ogóle nie smakuje mi kawa, w ogóle nie smakuje mi matcha, smakuje mi jedynie ta yerba z puszki, ale ona jest słodzona, więc tak w ogóle nie chcę tego pić z rana. Więc dzisiaj będę pić Earl Greya z mlekiem. Nie pytajcie, nie wiem, próbuję znaleźć jakąś alternatywę po prostu. Przypomniałam sobie o istnieniu bawarki. Jest szansa, że zrujduję sobie herbatę. Nie wygląda to zachęcająco. Te słuchawki muszę mieć. Masz z przodu. W ogóle nie czuję tego mleka. Chyba troszkę za mało. Jest 12 godzin później i tak jak mówiłam Wam na początku tego filmu, jutro i pojutrze ma padać deszcz. I to nie są takie, wiecie, jak do tej pory na pustyni, że o, szansa, że na 20%, że będzie padać, tylko tutaj będzie padać i my musimy być na to przygotowani, że to będą takie obfite deszcze. I jesteśmy w teoretycznie fajnej miejscówce. Teoretycznie. Wspaniała, ale musimy jechać. Tak, musimy jechać, bo była tutaj dość taka stroma droga zjazdowa w dół. Bardzo dziurawa. Bardzo dziurawa i jak to zaleje deszcz, no to będzie problem, bo były takie momenty, że są dość strome, więc jak będzie ślisko, no to my za dużo ważymy po To prostu. będzie ziazia. Ja myślę, że teraz też nie będzie łatwo wyjechać przez te dziury, bo jak my jedziemy, jak zjeżdżamy sobie z górki, to jest dziury nas nie są takim problemem, bo można się pomalutku toczyć i wjeżdżać. A pod górkę trzeba jednak jechać i się troszeczkę będziemy bujać, więc... W każdym razie ruszamy na północ, przejedziemy sobie godzinę, Tomasz znalazł jakąś nową miejscówkę, która będzie bezpieczniejsza dla nas w razie deszczu, no bo tam też oczywiście będzie padać. A jeszcze jedno Wam powiem, bo planowałem jechać do naszego następnego punktu całkiem inną drogą, ale wczoraj, jak byliśmy na tych potańcówach, to rozmawialiśmy z tymi ludźmi i ja im powiedziałem, gdzie chcemy jechać i oni się tak troszeczkę nas ostrzegli, tak jakby przed tą drogą, że ta droga jest bardzo długa i bardzo kręta i że autobusem może być ciężko. W sensie oni mówili, że to jest 3-godzinna trasa w 4. górach. Dla nas, czy ja sprawdziłem wczoraj 4. Okej, 4 godziny w górach, serpentyny, że jest bardzo wąsko i że oni byli cały czas zestresowani jadąc osobówką. Znaczy ja ogólnie bym pojechał, ale przez to, że ma padać deszcz, przez jutro, może nawet 2 dni, bo tak różnie na tych pogodach z tego co widziałem pokazuje, no to nie będziemy się pchać na taką drogę, tylko po prostu objedziemy sobie autostradą, dużą część autostradą, troszeczkę naokoło, więc jak godzinę będziemy musieli nadrobić, ale przynajmniej będziemy się śmigać płaską, prostą autostradą, a nie serpentynami w górze. Wczoraj mieliśmy też taką trasę troszeczkę w górach, więc na razie takiej wrażeń nam wystarczy. Dobra, Jedziemy. koniec gadania. Do widzenia. See you. Wolniej takie. Co ty nie powiesz? Przeżyliśmy, ale nie wiemy w sumie jak Starlink. No, troszkę drzewa nam sponiewierały po dachu. Wyruszamy w trasę.
jakby w ogóle nie bierzcie z nas przykładu, ale jest godzina, która jest godzina? Pierwsza chyba. Pierwsza? 12? Pierwsza Poczekaj. jakoś tak? My wstaliśmy dzisiaj 12. późno, jesteśmy głodni i ruszyliśmy w drogę na pusty żołądek, tylko z herbatą i z kawą. I przypomnieliśmy sobie, że wczoraj Giovanni powiedział nam, że na naszej trasie będzie super restauracja, która nazywa się Jax. I popełniłam ten błąd, że weszłam na Google Maps i zajrzałam na zdjęcia. Później popełniłam jeszcze większy błąd, pokazując te zdjęcia Tomkowi i aktualnie jesteśmy pod restauracją. Także. Tak, no nie jedliśmy śniadania, to dlatego i I co? dlatego zjemy burgery na śniadanie. Tak, ja nie wiem czy ty wiesz, ale ja chyba od powrotu z Meksyku nie jadłem burgera. I jak się z tym czujesz? No właśnie czuję się głodny. Od ponad pół godziny mamy widok na taki przepiękny szczyt, którego nie widzicie do końca, ponieważ jest w chmurach, ale jest to góra Shasta, szczyt Shasta. Przeurocze miasteczko z przeuroczymi pieskami. Bless you. Jest to taka ciekawostka, bo sprawdziłem właśnie jak się nazywa ta miejscowość, bo nawet nie wiedzieliśmy gdzie przyjechaliśmy. Ta miejscowość nazywa się Mount Shasta. O, Tak jak ta góra. okej. Zamówiłam nam burgery. Ogólnie mają bardzo duży wybór. Wzięliśmy sobie, ja wzięłam The Fungi, a Tomek wziął sobie Don't Go Bacon My Heart. I to co ciekawe, właśnie o tym nam powiedzieli chłopaki wczoraj, że tutaj jak zamawia się swoje jedzenie, to nie proszą Cię o Twoje imię, tylko dają Ci jakieś takie właśnie rzeczy. Przed chwilą został zawołany Papa Bear, A ty a my jesteśmy Stevie Wonder. To tak. chyba będę Cię musiał zaprowadzić, żebyś to odebrała. Explanation mark, I got you through the back window. Explanation mark. Zimno w tym Mount Shasta. Muszę Wam powiedzieć, że czas oczekiwania w tym miejscu nie jest najbardziej spektakularny. Siedzimy tutaj już pół godziny, zdążyliśmy zmarznąć, ale mamy dom zaparkowany 20 metrów stąd, więc Tomek poszedł po bluzy, po skarpetki, po kocyki nawet, przyniósł tutaj w torbie leżą, także jesteśmy zabezpieczeni i dalej czekamy. Na pewno będzie smakować dobrze, ale czy z powodu tego, że jest pyszny, czy z powodu tego, że umrzemy z głodu zaraz, tego się nigdy nie dowiemy. Przyjdzie taki moment, że kamery będą przekazywać zapach przez ekran. Ej, to będzie przepyszne. To będzie... Czujesz ten zapach? To moje frytki tak pachną czosnkiem. Naczekaliśmy się, nie wiem, z pół godziny, 40 minut. Wow, dobry sos czosnkowy. Jak ja mam się za to zabrać? Właśnie to jest ten problem. Wow, wow. Dobry burger. Dobre. Wow. Dawno nie jedliśmy burgera dobrego. Jest to naprawdę spektakularnej jakości burger. Świeży, soczysty i co najlepsze, to ma takie kawałeczki cebulki prażonej, chrupiącej. Jakbyście chcieli jeść burgera w takich zarąbistych bluzach jak my, to możecie je dostać na naszej stronie anitaww.pl, link w opisie i tu. Polecamy. Jakbyście chcieli zjeść takie zarąbiste burgery jak my, musicie przyjechać do Mount Shasta. Kurde, strasznie szasta wiatrem. Zjedliśmy wszystko, no, nie wszystko, frytek trochę zostało, ale idziemy teraz to wszystko rozchodzić, bo były to potężne porcje, a miasteczko wygląda naprawdę uroczo, więc i się przejdziemy i rozejdziemy i w ogóle, wiecie, I zmarzniemy. same plusy. Znaleźliśmy jakiś szalony sklep, w ogóle daje mi to vibe'a trochę z Sedona, Arizona, bo jest tutaj, już widziałam 3 sklepy z kryształami, jakieś takie magiczne i weszliśmy do jednego z nich i jest tu, wow, jest tu masa takich indyjskich produktów, jakieś misy do grania, jakieś kadzidełka, perfumy naturalne w takim czaderskim słoiczku. Możecie mieć 100% pewność, że wychodzę z tym stąd. Są kamienie, kryształy, jakieś figurki, Budda. Ubrania z Himalajów. Ubrania z Himalajów, moździerze. No, bardzo zły sklep dla mnie, bardzo zły. Dla mnie też. O wow, bardzo mi się to podoba.
Pokaż. Co? Ten zapach. O, tobie w sensie. O fu, co to? Patchouli. Wybrałam perfumy, zapach Kama Sutra i muszę wam powiedzieć, że mój tata by się tutaj naprawdę obkupił. Zobaczcie, butelka z kryształem w środku. Można wybrać różne kamienie, które mają prawdopodobnie różne właściwości. Jeśli w to wierzysz. Jeśli w to wierzysz. Ej, słuchajcie, to jest misa do grania. My mamy w ogóle misę do grania, wiecie? Nie wiecie, ale to nieważne. Ta misa, przed którą stoję, to jest taka, w której się staje w środku i ktoś gra naokoło ciebie. I to ma właściwości lecznicze, o ile w to wierzycie. Czujesz? Nie. Zamknijcie oczy. Otwórzcie swoje trzecie oko. 3 głębokie oddechy. Wdech i wydech. Mam nadzieję, że się odprężyliście. Jeżeli chcecie, żebyśmy więcej nagrywali takich, jak to nazwać? Medytacyjno-relaksacyjno-wyciszeniowych filmików, dajcie znać w komentarzach. Dostarczymy. Jak się mówi na koniec takiego filmu? Namaste. Namaste. Tomek się wkręci. Ale coś jest z tymi wibracjami, bo teraz jak na tym grałem, to już takie ciarki mnie przeszły. Tak? No. Kupić ci? Widzisz, co tam jest napisane na górze? Czuję się naładowana energetycznie. Moi drodzy, wybrałam sobie taki... Jaki to jest kształt? Nie wiem, pałka. Wybrałam sobie niebieską pałkę, której będę używać do medytacji. I to jest kamień Angelite i to jest kamień, który pomaga znaleźć balans w leczeniu czakry gardła. Trochę wierzę w takie rzeczy, po prostu. Czemu nie? Wiecie, o co chodzi? Ja uważam, że to, w co wierzysz, niezależnie od tego, w co wierzysz, jeśli w to faktycznie wierzysz, to dla ciebie działa. Także tyle. Każdy wierzy w to, co wierzy. Każdy wierzy w to, co wierzy. Paulo Tomasz Coelho Wojnar. A to jest mój ulubiony kamień, labradoryt. Czysto pytacie o ten pierścionek, także to jest właśnie to jest ten kamień i nazwa też myślę, że nie jest przypadkowa, prawda? Labrador Retriever, prawie Golden Retriever. Golden Ororit. Wyszliśmy w końcu, nie wiem, 40 minut chyba zeszło. Ja się czuję, jakbym był po odnowie biologicznej. Ja też. Z tego sklepu. W ogóle tam był taki klimat i muzyczka i ci ludzie. Jesteśmy wyleczeni ze wszystkiego, co nas dotyczyło do tej pory. Ej, obiecuję, że jest ten sam dzień, naprawdę, minęła godzina dosłownie, przejechaliśmy trochę i przyjechaliśmy na miejscówkę, jesteśmy nad rzeką, ale tak naprawdę to znajdujemy się na rest stopie, czyli na miejscówce przy autostradzie, na której można się przespać. A to wszystko ze względu na ten deszcz, o którym Wam mówiłam wcześniej. Nie chcemy ryzykować wjeżdżając w jakąś trasę szutrową, bo nie do końca jeszcze wiemy, czego się spodziewać po deszczach tutaj. Wiecie, o co chodzi? Spodziewamy się po prostu, że będą one bardzo obfite i nie chcielibyśmy utknąć w jakimś błocie. A poza tym jesteśmy w trasie, nie będziemy aktualnie zostawać nigdzie na dłużej,
Także prześpimy się dzisiaj tutaj na spokojnie i jutro prawdopodobnie ruszymy dalej w drogę. Odzywam się po to, żeby Wam powiedzieć, że zanim jeszcze wyjechaliśmy z tego miasteczka Mount Shasta, to zobaczyliśmy tam o wiele więcej takich właśnie magicznych sklepów, więc zaczęłam czytać, o co chodzi w tym miasteczku. No i generalnie okazało się, nie wiedziałam tego, że Mount Shasta, ta góra, to jest stratowulkan. Ostatnio jego erupcja miała miejsce w 1250 roku naszej ery, ale potencjalnie jest cały czas aktywny. Wznosi się on na 4317 metrów nad poziomem morza i to czyni go drugim najwyższym szczytem właśnie w tym paśmie Cascade, kaskadowym i piątym najwyższym szczytem w całej Kalifornii. Jest jednym z najbardziej zaśnieżonych miejsc w Kalifornii, bo otrzymuje rocznie 9,5 metra śniegu i generalnie na zboczach tej góry znajdują się lodowce, które zasilają rzekę Sacramento, rzekę Shasta i rzekę McCloud. Z samym tym wulkanem wiążą się właśnie takie różne legendy i paranormalne wydarzenia. Przede wszystkim część ludzi twierdzi, wierzy, że w tej górze jest ukryte miasteczko, w którym mieszkają Lemurianie. Miasto nazywa się Lemuria chyba. To jest jakaś zaawansowana cywilizacja. Także samo to już wiele mówi, prawda? Poza tym w latach 30. XX wieku Guy Ballard spotkał na tej górze jakiegoś świętego i ze względu na to dał początek ruchowi religijnemu albo po prostu sekcie, która nazywa się I Am Activity. Generalnie chodzi o to, że Mount Shasta jest uznawana przez wielu za takie miejsce o energetycznym i duchowym znaczeniu. Tak jak właśnie mówiłam, że daje klimat Sedony, Arizony. Uważa się, że te góry sprzyjają medytacji, przebudzeniu duchowemu i uzdrawianiu. Z której strony wieje wiatr? Z tej. No i w związku z tym wszystkim, z tą energią, z tym miastem podziemnym, z Lemuriami, z IM, to po prostu miasto rozwinęło taką turystykę duchową. Mają tutaj miejsce wydarzenia takie właśnie związane z duchowością, jogą, medytacją, są właśnie retreaty medytacyjne i duchowe. Jest wydarzenie, które nazywa się Lemurian Life Expo i jest to festiwal inspirowany legendami o Lemurii, obejmujący wykłady, warsztaty i ceremonie duchowe. Bardzo ciekawe. Chętnie bym się zagłębiła w ten temat, bo brzmi to abstrakcyjnie i intrygująco. Co o tym myślicie? Jest też wydarzenie, które ma miejsce w marcu, nazywa się Cosmogenetics i jest to sympozjum organizowane przez Mount Shasta Goddess Temple, skupiające się na duchowości, mądrości przodków i energii bogiń. I odbywają się ceremonie w nowiu księżyca. Aha, jeszcze tak na szybkości wyczytałam, że jakaś grupa ludzi chyba w 2009 roku zgłosiła, że wspinając się na tą górę na niebie wypatrzyła człowieka ze skrzydłami nietoperza i nazwali go Batsquatch. Tak jak Sasquatch, to Batsquatch. No i tyle, fascynujące, ciekawe. My generalnie kierujemy się teraz do Parku Narodowego i ta trasa, którą jechaliśmy, no to mieliśmy ją tak przejechać po prostu, ale wiecie, jak zobaczyliśmy Redding na naszej mapie, teraz wjechaliśmy do tego właśnie Mount Shasta tylko i wyłącznie na burgery, a okazuje się, że to wszystko ma jakąś taką fajną i ciekawą historię i naprawdę trzeba by było mieć tutaj masę czasu, żeby to wszystko ogarnąć, a podejrzewam, że jeszcze w okolicy jest masa przeróżnych, bardzo ciekawych rzeczy. Zresztą niedaleko tutaj znajduje się jakiś wodospad, który jest przepiękny. Wyjście na niego jest podobno nielegalne ze względu na to, że trasa, która prowadzi do niego, milowa, przechodzi przez tory kolejowe, które są podobno bardzo często uczęszczane przez pociągi, więc nie można się tam dostać. Ale czy to jest faktycznie powód, że pociągi tamtędy jeżdżą? Może tam jest jakaś magia, wiecie o co chodzi? No dobra, chyba będziemy kończyć ten film w tym momencie. Generalnie ten dzień miał wyglądać zupełnie inaczej, ale cieszę się, że się potoczył tak, jak się potoczył, że pojechaliśmy na te burgery, że byliśmy w Mount Shasta, że my się spotkaliśmy, bo dzisiaj nie planowaliśmy w ogóle nagrywać, ale było miło. Podobało Wam się? Jak tak, to dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i widzimy się z Wami w następnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa pa! Najlepsi sportowcy z całego kraju. Bo Ty lubisz wjeżdżać w takie trasy, które nie są dla nas. No i dlatego mamy takie wspaniałe wspomnienia. Gryzie w tym Oregonie wszystko. Kalifornia, jeszcze jesteśmy w Kalifornii. Powąchałam właśnie mikrofon. Are you serious? Are you serious? To jest kurwa właśnie największa bolączka YouTubeowania. Nie ma karty. do sprzętu, którym szuflady nagrywamy, faktycznie. To są takie strasznie skomplikowane te
wiecie, układy jakieś, siata, tata, pu. Ej, chyba się napiłam tym piwem. To ma chociaż 4%? Prawie tak jak ty. Jestem jednorożcem. Działa czy nie? Czujesz się lepiej? Wciskasz mi to. O. Michał, mam swój układ. Mam układ. Ja ci prezentuję. Tomek mi przyniósł skarpetki swoje, które mają 3 metry długości. Ale co, nic nie mówimy o tym? Tak dla śmiechu? Że tak jakby nic się nie stało. To jest rutyna nasza. Co rano wstajemy i tak wyglądamy. Dlatego tak młodo wyglądam. Księżyc, co jest? Patrz, gdzie jest pies. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dobra. See you later, alligator.